Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wspólnego tworzenia pierwszego projektu kuchni. Żeby stworzyć nowy projekt, po otwarciu naszego programu pojawi się okno wyboru projektu. W tym celu w górnym lewym narożniku klikamy na ikonkę Nowy projekt. Wpisujemy nazwę projektu, u nas to będzie Mój pierwszy projekt, myślnik, kuchnia. Oprócz tego program zawsze będzie prosić o zaznaczenie nazwiska projektanta. Możemy również zdefiniować katalogi. Wchodząc w Definiuj katalogi, zobaczymy, że katalogi projektów są automatycznie wybrane jako kat projekt projekty. Jeżeli chcemy zmienić miejsce, klikamy na ikonkę Przeglądaj i wybieramy inne, odpowiednie dla nas. Oprócz tego mamy możliwość zmiany interwału czasowego automatycznego zapisu projektu. Oryginalne ustawienie interwału jest to 15 minut, natomiast możemy to zmienić za pomocą strzałek góra-dół albo po prostu zmienić ręcznie. Oprócz tego możemy zmienić dane studia, czyli załączyć logo oraz wypełnić dane. Wyjdziemy z tego okienka i stworzymy już nowy projekt za pomocą przycisku Nowy. Program przekieruje nas do środowiska 2D, w którym w pierwszej kolejności otworzy się okno kreatora ścian. Jak widzimy, do wyboru mamy 4 różne pomieszczenia. Wybierając którekolwiek z nich i mając proste wymiary w centymetrach, możemy zmienić którąś ze ścian, możemy zmienić wysokość, grubość oraz obrócić pomieszczenie. Jeżeli na przykład mamy dokładne wymiary w milimetrach, wyjdziemy z kreatora ścian i możemy wyrysować ściany za pomocą ścieżki. W pasku narzędzi wejdziemy w ścieżkę, klikniemy w dowolnym miejscu lewym przyciskiem myszy i kierujemy myszkę w prawą stronę. Pamiętajmy o tym, że ściany musimy rysować zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwsza ściana, która będzie wyrysowana, będzie miała 3050 mm. Potwierdzamy pierwszy wymiar klawiszem Enter i kierujemy myszkę w dół. Wpisujemy 600, potwierdzamy Enter i robimy to do momentu, kiedy skończymy rysować ściany. Teraz będzie 2000, następny wymiar będzie to 4050, kolejny 4350, Enter, 1000 mm, Enter, 700, Enter i teraz możemy zamknąć nasz obrys za pomocą lewego przycisku myszy oraz przyciąganie do punktu końcowego. Jeżeli klikniemy lewym przyciskiem myszy, szkic zamkniemy. Możemy to również zrobić za pomocą klawiszy Z jako zamknij i klawisza Enter. Szkic pomieszczenia mamy już gotowy. Żeby wyrysować ściany, wejdziemy w moduł ścian i zmienimy nasze parametry. Jeżeli chodzi o grubość ścian, będzie to 200 mm, wysokość zostawimy 2600, tak jak mamy oryginalnie. Zostawimy również rysowanie podłogi, rysowanie sufitu, natomiast nie będziemy zaznaczać rysowania jako ściany działowe, z tego względu, że będą to u nas ściany zewnętrzne. Następnie wskazujemy naszą ścieżkę za pomocą przycisku Wskaż. Lewym przyciskiem myszy klikamy na ścieżkę i ściany automatycznie nam się wyrysowały. Możemy scrollem oddalić widok, możemy wejść do widoku aksonometrycznego i zobaczyć, jak prezentuje się nasze pomieszczenie. Jeżeli chodzi o poruszanie się w środowisku 2D, scrollem możemy oddalać oraz zbliżać nasz widok. Jeżeli chodzi o widok na nasz projekt, możemy korzystać z widoków, które znajdują się na górze. Jest to widok z góry, przód, prawa strona, lewa strona oraz tył. Jak wcześniej już było pokazane, możemy również skorzystać z widoków aksonometrycznych. Są to również 4 widoki, dzięki którym niejednokrotnie dużo łatwiej jest pracować w projekcie niż na przykład w rzucie z góry. Jeżeli chodzi o obrót 3D pod dowolnym kątem, możemy to zrobić za pomocą klawisza Shift oraz wciśniętego scrolla. Pamiętajmy również o tym, że pracujemy na 3 osiach.
Oś Z jest to nasza wysokość pomieszczenia. Jest oprócz tego oś Y i oś X, które różnią się kolorami. Przejdziemy do widoku z góry i kolejnym krokiem, którym zrobimy, będzie wstawienie drzwi i okna. Wejdziemy więc w moduł drzwi i okien, klikniemy lewym przyciskiem myszy i program przekieruje nas do wyboru modeli. Na początku wybierzemy drzwi. Będą to drzwi wewnętrzne oraz bezprzylgowe. Wybierzemy drzwi numer 30 i następnie wskażemy miejsce, w którym będą wstawione. Będzie to ściana tutaj na górze, klikamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy pojawiła nam się odległość A oraz odległość B, którą możemy domodyfikować z lewej strony naszego ekranu. Jeżeli chodzi o wysokość oraz szerokość samych drzwi, zostawiamy je bez zmian, natomiast odległość A zmienimy na 570 mm. Potwierdzimy klawiszem Enter i kolejną zmianą będzie to otwieranie drzwi na zewnątrz. Oprócz tego wszystko zostawiamy bez zmian i klikamy na przycisk Wstaw. Drzwi mamy już wstawione, wrócimy do naszego modułu za pomocą prawego przycisku myszy. Pamiętajmy o tym, że prawym przyciskiem myszy zawsze wracamy do ostatnio używanej funkcji. Przejdziemy do zakładki Okna, wybierzemy okna nietypowe oraz wieloskrzydłowe. Okno, które nas interesuje, jest to wieloskrzydłowe numer 4. Zaznaczamy je i ponownie wskazujemy miejsce, czyli ścianę, w którym będzie wstawione. Zmieniamy wysokość oraz szerokość. Wysokość naszego okna będzie wynosić 2400 mm, natomiast szerokość zmienimy na 2000. Klawiszem Enter potwierdzimy wymiary. Oddalimy nasz widok, zobaczymy jak prezentuje się okno i zmienimy również położenie na ścianie. Jeżeli chodzi o odległość A, wpiszemy wymiar 1175 mm i potwierdzimy klawiszem Enter. Głębokość zmienimy na 120, Enter, natomiast poziom stawiania zmniejszymy do 100 mm, Enter. Oprócz tego zmienimy parametry parapetu, zaznaczając go lewym przyciskiem myszy, zmienimy głębokość do 160, natomiast szerokość z lewej i prawej strony zmienimy do 30. Następnie wstawiamy okno do ściany i już mamy ściany z oknem i z drzwiami gotowe. Możemy wejść do wizualizacji i zobaczyć, jak się prezentuje nasze pomieszczenie. W tym celu na pasku narzędzi odnajdujemy ikonkę Wizualizacja, wybieramy ją i przechodzimy do środowiska 3D. Poruszamy się w środowisku 3D za pomocą lewego przycisku myszy, którym możemy kierować pomieszczenie w każdą stronę oraz oglądać je pod dowolnym kątem. Możemy zobaczyć, jak prezentuje się nasze okno, jak prezentują się nasze drzwi. Jeżeli chodzi o prawy przycisk myszy, będziemy przesuwać nasz widok prawo, lewo, góra, dół, natomiast oddalać albo zbliżać możemy również za pomocą scrolla albo za pomocą wciśniętego klawisza Shift oraz lewego przycisku myszy. Wyjdziemy z wizualizacji i dalej stworzymy sufit podwieszany, który będzie się znajdować nad szafkami wiszącymi w naszej kuchni. W tym celu skorzystamy z prostokąta, klikamy lewym przyciskiem myszy i odnajdujemy górny lewy narożnik. Ponownie klikamy lewym przyciskiem myszy i kierujemy myszkę w dół. Żeby wpisać wymiary, musimy zmienić parametry, które podświetlają się na niebiesko. Akurat ta część, która jest na dole, będzie wynosiła 320 mm. Tabulatorem przejdę do drugiego wymiaru i wpiszę wymiar naszej ściany. Pamiętamy, że wynosi on 3650. Wszystko akceptujemy klawiszem Enter i szkic naszego sufitu mamy już zrobiony. Żeby sam sufit wyrysować, wejdziemy w elementy dowolne i zaznaczymy obszar, który wyrysowaliśmy. Możemy kliknąć na obrzeże, czyli na linię w kolorze fioletowym, jak również w środek naszego szkicu. Pojawi nam się okno elementów dowolnych, z których musimy wybrać rodzaj elementu. Naszym elementem będzie podest na poziomie 2365 mm oraz o wysokości 235 mm.
Warstwę zmienimy jako sufit podwieszany. Opcję płytek nie będziemy zaznaczać. Rysujemy. Sufit mamy już gotowy. Teraz możemy przystąpić do tworzenia zabudowy kuchennej. W tym celu wejdziemy w szafki i wybierzemy uniwersalną bazę mebli kuchennych 2023. Potwierdzamy przyciskiem OK. Pojawiło nam się okno zmiany kolorystyki, w którym musimy wybrać kolorystykę szafki, blatów oraz reszty dodatków. Jeżeli chodzi o zestaw, wybierzemy Arezzo. Korpus zostawimy jako szary platynowy, ponieważ wcześniej był on już wybierany. Uchwyt możemy wybrać inny, natomiast my zostawimy Modern 58 środek. Możemy również takie fronty podejrzeć, podgląd zestawu, czyli zobaczyć, jak faktycznie wyglądają na przykład inne. Jeżeli zmienimy front, od razu na nowo pojawi nam się kolorystyka szafki, więc przeglądając inne fronty, możemy zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają. My sobie cofniemy do Arezzo. Wyjdziemy z podglądu, co również możemy zrobić, jeżeli chodzi o uchwyty. Wyjdziemy z podglądu i zostawimy resztę kolorystyki. Blat zostanie jako Tesoro Bianco, kolor panelu również zostanie bez zmian, więc wszystko potwierdzamy za pomocą przycisku Zakończ. W tej chwili ładuje nam się baza użytkownika i pojawi nam się okno wyboru szafek. Przesuniemy je trochę na środek i zobaczymy, jak wygląda okno. Wstawianie szafek to nic innego jak wybór elementów, które będziemy wstawiać do kuchni. Możemy filtrować według grupy, czyli klikamy na wiersz w górnej części naszego okna i widzimy, że pojawia nam się lista różnych rodzajów szafek. My zaczniemy od szafek narożnych, dolnych. Tutaj są szafki dolne narożne, zaznaczamy, klikamy lewym przyciskiem myszy i możemy już wybierać szafkę. Zawsze mam tutaj filtrowanie według szerokości. Tutaj jest filtrowanie według głębokości oraz wysokości. Również możemy korzystać z lupki i możemy wyszukiwać za pomocą wpisywania symboli. Na razie będziemy wyszukiwać za pomocą listy. Wiemy o tym, że w osi Y, przesuniemy okno, szafka będzie miała 125 cm. Więc w osi Y wybiorę 125 i wybiorę szafkę z koszem, ponieważ będę chciała wstawić mechanizm narożny. Zaznaczam więc ją i kiedy już podświetli się na pomarańczowo, mogę wstawiać ją do środowiska. Zmienimy jedynie cokół na 150 mm i możemy szafkę wstawić za pomocą wskaż punkt albo do narożnika. W pierwszej kolejności wstawimy za pomocą wskaż punkt, więc zaznaczam to i wybieram górny lewy narożnik. Klikam lewym przyciskiem myszy, następnie jeszcze ustawiam kąt szafki. Będzie to szafka, która będzie stała wzdłuż ściany. Ustawiając ją, klikam lewym przyciskiem myszy i pierwszą szafkę mamy wstawioną. Program podpowie nam, ile miejsca zostało na jednej oraz drugiej ścianie, żebyśmy za każdym razem nie musieli sprawdzać ręcznie. Przejdziemy ponownie do modułu szafek, prawy przycisk myszy i wracamy do okna. Kolejna szafka będzie to szafka z szufladami. Wejdziemy więc w listę, rozwiniemy ją i wybierzemy szafki dolne z szufladami. Jeżeli chodzi o szerokość szafki, wybierzemy 60 i szafka, która nas interesuje, jest ona z 3 szufladami. Zaznaczamy, cokół zostawiamy 150, zwróćmy uwagę, że program zapamiętał zmianę cokołu. Zaznaczymy dostaw do ostatniej i wybierzemy dostaw do lewej. Jak widzimy, szafka dostawiła się z lewej strony naszego narożnika, więc wejdziemy ponownie w listę i wybierzemy szafki dolne do zabudowy AGD. Będzie to piekarnik, więc teraz możemy sprawdzić, jak wygląda wyszukiwanie za pomocą lupki. Klikamy w wyszukiwanie symbolu szafki i wpisujemy P595. Klikamy znajdź następny
Przesuniemy okno wyszukiwania i widzimy, że pojawił nam się piekarnik, który nas interesuje. Więc zamykamy okno, szafkę mamy już podświetloną, zostawiamy zaznaczony dostaw do ostatniej i ponownie klikamy dostaw do lewej. Piekarnik mamy wstawiony. Cofniemy się do naszych szafek szufladowych, wybierzemy ponownie 60 cm oraz szuflady, które wcześniej zaznaczyliśmy. Będzie to szafka D3 szufladowa jako S, 60, czyli 6. Zaznaczamy po raz kolejny i wstawiamy do lewej. Jeżeli chodzi o wstawienie szafek w górnej części naszej zabudowy, będzie tutaj szafka zlewozmywakowa, zmywarka, lodówka do zabudowy oraz duża, wysoka szafka cargo. W tym celu wejdziemy w dolne szafki pod zlewozmywak, wybierzemy szerokość 60 cm i wybierzemy szafkę, która nas interesuje. U nas to będzie DS6, ponieważ jest to wysuwana szafka, w której możemy stawić kosze. Zaznaczamy ją, odznaczamy dostaw do ostatniej i wybierzemy tylko dostaw do prawej. Wybierzemy szafkę, do której będziemy dostawiać. U nas to będzie szafka narożna. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, szafka została wstawiona. Prawym przyciskiem myszy wracamy do naszego modułu i wybieramy szafki dolne do zabudowy AGD. Tym razem będzie to zmywarka 60. Możemy również wyszukać za pomocą symbolu, na przykład będzie to ZM jako zmywarka. Znajdź następny i widzimy, że mamy już zmywarkę. Wyłączymy nasze okienko i wstawimy do ostatniej, do prawej. Zmywarka jest już w naszym projekcie. Następnie przejdziemy do szaf dolnych, wysokich i bardzo wysokich do zabudowy AGD. Będzie to teraz lodówka. Będziemy wyszukiwać również według wysokości. Wybierzemy sobie 221,5, będzie to ta wyższa szafa. I wybierzemy 60, którą zresztą, tak jak widać, występuje tylko w tej szerokości. Zejdziemy na dół, wybierzemy szafkę, która nas interesuje. Będzie to ta szafka lodówkowa, zaznaczymy ją i jak widzimy, ma już ona wybrany model chłodziarko-zamrażarki firmy Siemens. Żeby zmienić taką chłodziarkę-zamrażarką, klikamy na wybór sprzętu AGD, wybierz i program przekieruje nas do modułu AGD. Możemy zmienić naszą lodówkę na przykład na Samsung. Automatycznie pojawi nam się wybór tylko i wyłącznie chłodziarko-zamrażarek. Możemy wejść w fotografię, zaznaczyć, która nas interesuje, obejrzeć cechy główne, parametry, przesunąć sobie listę. Możemy również wejść w podgląd, jak również schemat. Wejdziemy więc w fotografię, wybierzemy lodówkę, która będzie nas interesować i wstawimy. Wszystko potwierdzimy przyciskiem OK i jak widzimy, lodówka została zmieniona. Możemy również zmienić zawiasy. Zawiasy zmienimy na prawe i dostawimy do ostatniej szafki do prawej. Szafka jest wstawiona, została nam tylko wysoka szafka do zabudowy cargo. I wybierzemy tym razem szafki dolne, bardzo wysokie. Szerokość zmienimy na 60. Jeżeli chodzi o wysokość, będzie ona tutaj tylko wynosiła 221,5 cm. Wybierzemy szafkę cargo, która nas interesuje, będzie to ta. Zaznaczamy i wstawiamy do projektu za pomocą dostaw do ostatniej i prawo. Szafkę cargo mamy wstawioną. W oknie wstawiania szafek mamy również dostępne funkcje, które możemy zmienić również z tego poziomu. Na przykład wybierając szafkę możemy zmienić front, możemy określić kolorystykę, czyli wrócić do okna wyboru naszych kolorów. Możemy również zmienić uchwyty, wybrać cokoły, akurat mamy zaznaczony tylko przedni, możemy zaznaczyć inne lub odznaczyć przednie. Oprócz tego cokół mamy pokazany jako 150 mm i możemy również zrobić odsunięcie szafek. Teraz możemy przystąpić do tworzenia zabudowy wiszącej. Wybierzemy więc szafki wiszące wysokie,
Będą one wynosiły 92,5 cm, natomiast szerokość będzie wynosiła 60. Wybierzemy 60 i szafką, która nas interesuje, jest to WW61D, czyli z jednym frontem. Ponieważ zmienialiśmy wysokość cokołu, poziom wstawiania szafek wiszących również zwiększy się o 50 mm. Zmienimy więc na 2365, odznaczymy dostaw i wskażemy punkt. Będzie to w tym przypadku dolny lewy narożnik, więc zaznaczamy za pomocą przyciągania do punktu końcowego, klikamy lewym przyciskiem myszy, ustawiamy kąt obrotu i potwierdzamy lewym przyciskiem myszy. Szafkę mamy wstawioną, możemy oddalić nasz projekt i prawym przyciskiem myszy wrócić do modułu szafek. Ponieważ kolejna szafka będzie taka sama, zostawiamy ją, zaznaczamy po raz kolejny dostaw do ostatnie i dostawiamy do prawej. Dwie szafki wiszące mamy już wstawione. Wybierzemy teraz szafki wiszące do zabudowy okapu. Ponieważ będzie to szafka tak samo wysoko jak szafki pozostałe wiszące, wybierzemy wysokość 92,5 cm, szerokość 60. Wybierzemy pierwszą szafkę z listy, zostawiamy dostaw do ostatniej i po raz kolejny zaznaczamy dostaw do prawej. Szafka okapowa została wstawiona, więc wrócimy do szafek wiszących wysokich. Wybierzemy ponownie 60 cm i wysokość 92,5. Wybieramy po raz kolejny naszą szafkę, zostawiamy dostaw do ostatniej i w prawo jedna szafka, druga szafka oraz trzecia. Jak widzimy, program nam pokazuje, że została nam przerwa 50 mm. Więc skorzystamy z elementów maskujących, wybierzemy wysokość tak jak nasze szafki 92,5 cm i wybierzemy zaślepkę do szafek wiszących. Zaznaczymy ją, szerokość zmienimy na 50 mm, resztę zostawiamy bez zmian i dostawiamy po raz kolejny do prawej. Zabudowę mamy gotową, wyjdziemy więc z okna wstawiania szafek. Możemy wejść w wizualizację i zobaczyć, jak się prezentuje nasza zabudowa. Jak widać, brakuje nam jeszcze blatu, sprzętu AGD oraz zagospodarowania przestrzeni między szafkami. Wyjdziemy więc z wizualizacji i skorzystamy z blatów typowych. W oknie blatów typowych możemy wybrać rodzaj płyty. Płyta, która nas interesuje, jest to płyta robocza. Tak jak widać, może ona mieć różną grubość. Możemy również wybrać panel oświetleniowy, półkę, panel okalający oraz formatkę. Wybierzemy płytę roboczą, przycisk autogeneracja i automatycznie wyrysują nam się blaty w naszym projekcie. Przejdziemy tym razem do widoku aksjonometrycznego, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Będzie to u nas powyżej prawy przód. Przybliżymy nasz widok i zaznaczymy szafki wiszące. Możemy je zaznaczyć wszystkie, łącznie z elementem maskującym i żeby później łatwiej było zmieniać, za pomocą prawego przycisku myszy rozwiniemy menu i wybierzemy grupuj. Teraz jeżeli zaznaczymy, mamy już grupę i możemy na przykład wymienić zestaw. Front, który będzie, to będzie front ryflowany. Czekamy na otwarcie okna i wybierzemy front ryflowany. Jak widać, pojawia nam się na nowo kolorystyka. Możemy oczywiście ją zmodyfikować, jak również możemy zaznaczyć brak uchwytu. Po modyfikacjach wszystko kończymy za pomocą przycisku Zakończ. Zaczekamy na zmianę frontów i zobaczymy, jak się będą prezentować. Możemy oddalić nasz widok oraz wejść w wizualizację w celu sprawdzenia widoku naszych górnych frontów. Wyjdziemy z wizualizacji i przystąpimy do dalszych prac projektowych. Następnym krokiem będzie zagospodarowanie przestrzeni między szafkami. W tym celu skorzystamy ponownie ze ścieżki, tak jak korzystaliśmy przy rysowaniu ściany i wyrysujemy ścieżką, która posłuży nam za tworzenie lakobele na ścianie. Klikam więc w dolnym lewym narożniku jako punkt końcowy lewym przyciskiem myszy i kieruję myszką w górę. Za pomocą wciśniętego scrolla przesuwam
widok w dół. Klikam po raz kolejny w następnym narożniku oraz doprowadzam ścieżką do szafki lodówkowej. Zaznaczam lewym przyciskiem myszy, prawym kończę rysowania. Następnie skorzystamy z elementów dowolnych. Zaznaczymy dopiero co wyrysowaną ścieżkę za pomocą lewego przycisku myszy i tym razem wybierzemy cokół. Poziom zmienimy na 908, gdyż jest to góra naszego blatu roboczego. Wysokość lakobela będzie wynosiła 532 mm. Szerokość natomiast, ponieważ będzie to szkło, będzie wynosiła 4 mm. Możemy zbliżyć widok naszego cokołu. Widać, że się rozrysował w dobrą stronę do wewnątrz naszego pomieszczenia. Możemy jedynie zmienić jeszcze warstwę. Napiszemy lakobel, nie zaznaczamy płytek i rysujemy. Fartuch mamy zrobiony, więc kolejnym krokiem będzie wyrysowanie oświetlenia LEDowego. Po raz kolejny skorzystamy ze ścieżki i możemy teraz zacząć od górnego narożnika. Więc zaznaczam górny narożnik, punkt końcowy i kieruję myszką w dół, przesuwając za pomocą wciśniętego scrolla. Kończę rysować tutaj w tym punkcie. Lewy przycisk myszy, prawym kończę rysowanie. Mogę również wyjść Escape z funkcji i po raz kolejny skorzystać z elementów dowolnych. Zaznaczam dopiero co wyrysowaną ścieżkę. Będzie to po raz kolejny cokół i jak widać automatycznie wyrysowują się w miejscu naszego lakobela. Więc żeby to zmienić, wchodzimy w profil i odbijamy poziomo. Teraz już mamy kierunek dobry, więc zmieniamy poziom. Poziom to będzie 1438 mm. Wysokość naszego oświetlenia LED będzie to 2 mm, natomiast szerokość jako 10. W warstwie zmieniamy LED i w tym przypadku zaznaczamy opcję płytek. Rysujemy. Oddalimy nasz projekt za pomocą scrolla, przesuniemy za pomocą wciśniętego scrolla i teraz już możemy skorzystać ze wstawiania sprzętu AGD. Ikonka sprzętu AGD znajduje się tutaj. Wybieram lewym przyciskiem myszy i przechodzę do okna modułu AGD. Możemy przesunąć je obok i wybrać odpowiednią dla nas firmę. My wybierzemy Siemensa. Następnie wybierzemy piekarniki i wstawimy czarny piekarnik, który również możemy zobaczyć w podglądzie. Możemy również sprawdzić, jakie ma wymiary i zaznaczyć szafkę. Za pomocą przycisku Wstaw odszukujemy szafkę, która nas interesuje. Będzie to szafka piekarnikowa. Zaznaczamy ją lewym przyciskiem myszy i piekarnik automatycznie został wstawiony. Prawym przyciskiem myszy wracamy do naszego okna AGD i tym razem wybierzemy płytę indukcyjną. Będzie na przykład to ta płyta, podejrzymy jak wygląda, pasuje nam do naszego projektu, więc wstawiamy ją również do tej samej szafki. Jeżeli chodzi o wstawianie płyty, możemy zaznaczyć element na blacie jako odsunięty, w tym przypadku o 30 mm. Można to oczywiście zmienić, jak również można zaznaczyć centrum poziomu. Wtedy będziemy wiedzieć, że na pewno płyta indukcyjna została wstawiona do naszej szafki symetrycznie. Jeżeli mamy już wszystko gotowe, klikamy na wstaw. Zaznaczamy szafkę i płytę mamy już wstawioną. Escape wyjdziemy z funkcji i przejdziemy do widoku aksjonometrycznego. Żeby wstawić do szafki okapowej okap podszafkowy, ponownie wyjdziemy w sprzęt AGD i tym razem wybierzemy inną firmę. Będzie to Elika, więc zaznaczamy ją i wybieramy okapy podszafkowe. Okap, który nas interesuje, jest to Hidden 60. Możemy zobaczyć, jak wygląda. Jest on bardzo subtelny i na pewno będzie pasować do naszej szafki 60. Wejdziemy ponownie w fotografię, wstaw, przybliżymy naszą szafkę, zaznaczymy okap. Okap będzie wymieniony. Mamy już wstawiony, możemy przejść do widoku z góry. Możemy nasz okap zaznaczyć
i delikatnie za pomocą przesuwania o 2 punkty przesunąć go bardziej symetrycznie. Oddalimy nasz widok. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, zostało nam do wstawienia jeszcze zlewozmywak z baterią, zmywarka oraz kosz cargo i mechanizm narożny. Ponownie przejdziemy do sprzętu AGD i tym razem wybierzemy firmę Blanco. W typie elementu wybierzemy zlewozmywak z kompozytu Sil Granit. Znajdziemy zlewozmywak, który będzie nam się podobać. Zaznaczymy wybrany przez nas. Możemy również zmienić kolorystykę np. na antracyt, jak również wejść w dodatki i wybrać baterię. Baterią, którą wybierzemy, będzie to Blanco Kulina, więc zaznaczamy ją i wstawiamy do naszego projektu. Wstaw i wybieramy szafkę zlewozmywakową. Zaznaczamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, zlewozmywak mamy już w projekcie. Prawy przycisk myszy, wracamy do naszego modułu AGD i przejdziemy na przykład do firmy Electrolux. Mamy tutaj sprzęty kuchenne, m.in. zmywarki do zabudowy. Wybierzemy zmywarkę 60. W schemacie zobaczymy, czy na pewno jest to dobry wymiar, fotografię i wstawiamy do naszej szafki. Obok szafki zlewozmywakowej zaznaczamy i zmywarkę mamy wstawioną. Została nam jeszcze szafka cargo oraz szafka narożna. Prawy przycisk myszy, wchodzimy w firmę PK i wybieramy szafki wysokie z frontem 60 cm. Możemy podejrzeć, jak wyglądają carga. Na przykład w podglądzie widzimy, że jest to kolor biały z chromowanymi obrzeżami. Jak również możemy na przykład znaleźć cargo w kolorze grafitowym. Nas akurat interesuje kolor biały, więc zaznaczam i wstawiam do naszej szafki cargo. Program zapyta nas, czy chcemy zmienić cargo, czy wybrać szafkę, czy wstawić. Oczywiście my wybieramy wstaw i mechanizm mamy wstawiony. Po raz kolejny prawy przycisk myszy i zostaje nam tylko szafka dolna narożna. Przejdziemy do szafek narożnych front 600 mm i wybierzemy sobie w podglądzie. Będziemy sprawdzać, czy na pewno jest ta szafka. Mechanizm PK Le Mans, tylko że interesuje nas otwieranie w drugą stronę. Więc wstawiamy do naszej szafki, czyli zaznaczamy lewym przyciskiem myszy i wybieramy wstaw. Mechanizm mamy wstawiony, możemy przejść do widoku aksonometrycznego i zobaczyć, jak prezentują się sprzęty w naszym projekcie. Przejdziemy do widoku z góry i kolejnym krokiem będzie wyposażenie naszego pomieszczenia. W tym celu wejdziemy w elementy wnętrzarskie, w których elementy możemy wyszukiwać za pomocą producent typ, producent zestaw, typ oraz typ standardowy. My akurat zestawimy na razie typ, który był i wpiszemy sobie w wyszukiwarce stół, który będzie nas interesować. Ja akurat wybrałam stół Lenart, więc wpisuję w wyszukiwarce, wyświetlam wszystkie elementy. Pojawiły mi się 3 stoły, ponieważ mają każdy inny wymiar. Ja wybiorę 180. Sposób wstawiania zostawię jako punkt i kąt i zaznaczam wstaw. Wstawię na środku mniej więcej okna. Później mogę to przesunąć, zmienić, czyli zaznaczamy prawy przycisk myszy i przesuwamy 2 punkty. Ustawiamy mniej więcej na środku naszego okna i stół mamy już wstawiony. Ponownie wejdziemy w elementy wnętrzarskie i tym razem wyszukamy krzesło. Zmienimy typ na producent typ. Wejdziemy sobie w bazę modeli 3D wybór projektantów tom 8. Rozwiniemy i wybierzemy krzesła. Tutaj mamy krzesła, zaznaczamy i wybieramy krzesło Fanny, które nas akurat interesuje. Zaznaczamy, wstawiamy. Będą to 4 krzesła, więc stawię na początku z jednej strony, obrócę, zaznaczę, prawy przycisk myszy przesuń 2 punkty. Żeby wstawić krzesło nie tylko prawo-lewo
góra-dół, mogę to zrobić za pomocą klawisza Shift i wstawić w dowolne miejsce pod dowolnym kątem. Więc wstawiam pierwsze krzesło, zaznaczam je, prawy przycisk myszy, otwieram menu i kopiuję. Wybieram kopiuj. Najlepiej to zrobić poza ścianą, kliknąć lewym przyciskiem myszy i przesunąć krzesło w stronę, którą chcemy skopiować. Potwierdzamy lewym przyciskiem myszy i prawym kończymy kopiowanie. Krzesło mamy skopiowane, teraz będę chciała, żeby takie same krzesła pojawiły się z drugiej strony stołu. Więc zaznaczam oba krzesła, prawy przycisk myszy i wybieram lustro. Skorzystam tym razem i jeszcze z przyciągania do punktu środkowego. Na razie odznaczę przyciąganie do punktu końcowego, odnajdę środek stołu i skopiuję według środka stołu. Lewy przycisk myszy, prawym kończę kopiowanie za pomocą lustra. Escape, wychodzą z funkcji. Stół i krzesła mamy już wstawione. Oddalimy nasze pomieszczenie i na tej ścianie powiesimy obrazy. Ponownie wrócimy do elementów wnętrzarskich. Zwiniemy bazę modeli. Wybór projektantów tom 8, natomiast skorzystamy z polskich artystów. Polscy artyści, Jarek Kubicki, malarstwo. Pierwszy obraz, który wybierzemy, będzie to ten i zmienimy sposób wstawiania przy ścianie. Poziom wstawiania zostawiamy na 2300, możemy oczywiście to zmienić w razie potrzeby i klikamy na wstaw. Teraz, jak widzimy, obraz po wyborze wstawiania przy ścianie jest przyciągany do ściany, więc nie musimy się martwić, że wstawi się w innym miejscu. Jeżeli mamy już miejsce wybrane, klikamy lewym przyciskiem myszy i obraz mamy wstawiony. Prawym przyciskiem myszy wrócimy do naszych obrazów i wybierzemy kolejny. Poziom wstawiania zostawiamy i wstawiamy po raz kolejny. Będzie to tutaj, prawy przycisk myszy i kolejny obraz. 2200 zmienimy na 2300, wstawimy i obrazy mamy już gotowe. Możemy takie obrazy zaznaczyć. Jeżeli chcemy je przesunąć, przesuń 2 punkty i przesuwamy lekko w stronę drzwi. Obrazy mamy powieszone. Wstawimy również kwiat w tym narożniku, więc ponownie wejdziemy w elementy wnętrzarskie i za pomocą wyszukiwarki wpiszemy nazwę kwiatów. Wyświetl wszystkie elementy, jest ich 8 i wybierzemy ten potrójny. Zaznaczamy go, poziom wstawienia, punkt i kąt 0 i wstawiamy w narożniku. Zaznaczamy miejsce, punkt obrotu, zaznaczymy jeszcze i przesuniemy 2 punkty. Pamiętajmy, że przesuwając najlepiej to robić poza obiektami 3D. Więc możemy nawet zrobić to za ścianą. Shift włączając wstawiam w odpowiednim miejscu oraz pod dowolnym kątem. Takie obiekty 3D możemy również wstawiać z poziomu środowiska 3D, czyli wizualizacji. Przy okazji zobaczymy, jak prezentuje się nasze pomieszczenie. I jeżeli chodzi o zegar, powiesimy go tutaj. Wejdziemy więc w elementy wnętrzarskie, zaznaczymy bazy i wpiszemy w wyszukiwarce zegar. Jak widzimy, pojawiły nam się zegary, tak jak w środowisku 2D. Więc możemy sobie wybrać zegar, który nas interesuje. Zjeżdżamy jeszcze niżej. Jeżeli nie udało nam się znaleźć naszego obiektu, możemy wpisać jego nazwę. Jak widzimy, mamy już model 3D, którego szukaliśmy. Zaznaczamy go. Możemy również dodać go za pomocą gwiazdki do ulubionych obiektów 3D. Z prawej strony naszego ekranu zmieniamy na pozycję, na ścianę oraz układ współrzędny globalny. Nasz zegar przesuwamy na ścianę, będzie to w tym miejscu. I jak widać, zegar mamy wstawiony. Escape, wychodzimy z funkcji. Wyjdziemy z wizualizacji i jeszcze wyposażymy nasze wnętrze w oświetlenie. Ponownie wyjdziemy w elementy wnętrzarskie i wybierzemy firmę oświetleniową Sternlight, więc zaznaczamy ją, Mr. Cute i wybieramy Round White.
Zaznaczamy poziom wstawiania 2600, zostawiamy punkt i kąt i wstawiamy do naszego pomieszczenia. Zaczniemy od narożnika między szafkami kuchennymi. Zaznaczamy lewym przyciskiem myszy, drugi raz lewym przyciskiem myszy, potwierdzając i pierwsze oświetlenie mamy wstawione. Zaznaczamy naszą lampę, prawym przyciskiem myszy wybieramy kopiuj. Klikamy lewym przyciskiem myszy i przesuwamy myszkę w prawo. Będziemy kopiować co 900 mm, więc pierwszy wymiar to będzie 900 mm. Potwierdzamy klawiszem Enter. Po raz kolejny kierujemy w prawo, 1800 Enter. Następnie to będzie wielokrotność 2700 Enter oraz ostatnie 3600 Enter. Prawym przyciskiem myszy kończę kopiowanie. To samo zrobimy w tę stronę. Zaznaczamy po raz kolejny prawy przycisk myszy oraz kopiuj. Wyjdziemy poza granicę naszego wnętrza, lewy przycisk myszy i kierujemy myszką w dół. Po raz kolejny 900 Enter, 1800 Enter oraz 2700 Enter. Oświetlenie mamy wstawione, zostało nam jedynie jeszcze oświetlenie nad stołem. W tym celu wejdziemy w elementy wnętrzarskie i wybierzemy lampę. Ponownie będzie to tom 8, wybór projektantów. Wybierzemy lampy wiszące. I lampa, którą wybierzemy, będzie to lampa wisząca Chic Botanic. 2600 zostawiamy, punkt i kąt również i wstawiamy nad stołem. Wybieramy mniej więcej środek stołu. Zawsze możemy to oczywiście jeszcze zmodyfikować. 2 razy klikamy lewym przyciskiem myszy i oświetlenie mamy już gotowe. Jak wspominaliśmy wcześniej, zawsze warto zapisywać projekt, nawet częściej niż robiliśmy w tym przypadku, za pomocą albo dyskietki, albo za pomocą klawiszy Ctrl+S. Wtedy wiemy, że nasz projekt aktualnie na pewno się zapisał i jeżeli komputer przestanie działać, wiemy, że nasz projekt został zachowany. Ostatnie rzeczy, które wstawimy, będzie to dekoracja. Wejdziemy więc jeszcze w elementy wnętrzarskie i wybierzemy filiżanki, które postawimy na stole. Wpiszemy więc filiżanka i wyświetlimy wszystkie elementy. Wybierzemy dzbanek z filiżankami. Poziom wstawiania zostawimy na 750, gdyż stół ma wysokość 750 i wstawimy na sam środek stołu. Prawy przycisk myszy. Wejdziemy producent typ na typ. Wybierzemy akcesoria kuchenne i wybierzemy dzbanek. Jak widać, pojawiła nam się filiżanka, którą wybieraliśmy. My zejdziemy niżej i wybierzemy 3 dzbanki szklane, które postawimy na blacie. Zaznaczamy wazony bottle. Poziom wstawiania będzie to blat, czyli 908 mm, punkt i kąt i wstawiamy. Możemy to wstawić na przykład w tym miejscu, więc zaznaczamy lewym przyciskiem myszy, odznaczymy przyciąganie do punktu środkowego i wstawimy w dowolnym miejscu na blacie. Wszystko zapiszemy za pomocą zapisz dyskietki i jedyną rzeczą, która nam zostało, to wyrysowanie tła za oknem. Jeżeli chodzi o podłogę systemową, która rysuje się w kolorze zielonym, możemy ją również zaznaczyć i minimalnie przesunąć na przykład w stronę okna. Jeżeli chodzi o rysowanie tła, za pomocą ścieżki wyrysujemy obudowę. Gdzieś poza granicami ściany klikamy lewym przyciskiem myszy, kierujemy myszką w prawą stronę, żeby przejść koło okna i kończymy rysować również za ścianą. Po raz kolejny lewy przycisk myszy i prawym kończymy rysowanie. Wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy naszą ścieżkę i wybieramy obudowę. Poziom zrobimy na minus na przykład 1000 mm, żeby nie było widać później dziury między oknem a obudową. Wysokość zmienimy na przykład 5000 i warstwę zmieniamy na tło.
odznaczamy płytki i rysujemy. Możemy teraz wejść do wizualizacji i zobaczyć, jak prezentuje się nasze pomieszczenie po jego wyposażeniu. Wyjdziemy jeszcze z wizualizacji i ostatnią rzecz, którą wrysujemy, będą to listwy przypodłogowe. Zrobimy to po raz kolejny za pomocą ścieżki i za pomocą przyciągania do punktu końcowego. Zaczniemy rysować od cokołu. Ta linia to jest cokół naszej szafki, więc zaznaczamy ją tutaj i wrysowujemy oczywiście zgodnie z ruchem wskazówek zegara najlepiej. Lewy przycisk myszy, odnajdujemy kolejny narożnik, kolejny i dojeżdżamy do kolejnego cokołu i kończymy rysowanie prawym przyciskiem myszy. Ponieważ mamy tutaj drzwi, a listwa przypodłogowa nie może oczywiście zachodzić na drzwi, więc skorzystamy z narzędzi palet. Na pasku narzędzi prawym przyciskiem myszy zaznaczymy narzędzia palet i wybierzemy przerwij. Lewy przycisk myszy i zaznaczamy miejsce, w którym ma być przycięta nasza ścieżka. Pierwszy element to będzie tutaj, drugi natomiast z drugiej strony ścieżnicy. Lewy przycisk myszy i mamy ścieżkę już przeciętą. Wyjdziemy z narzędzia palet i wejdziemy w elementy dowolne. Wybierzemy naszą ścieżkę, cokół, poziom zmienimy na 0, natomiast wysokość na 100 mm. Szerokość zostawimy na 10, w warstwie zmienimy listwa. Płytek nie zaznaczamy, rysujemy. Prawy przycisk myszy, kolejny raz zaznaczamy ścieżkę, cokół, poziom zmienimy na 0, gdyż nam się zmienił. W warstwie nic nie zmieniamy, gdyż zawsze się zachowuje ostatnio wpisana nazwa. Rysujemy. Pomieszczenie mamy już gotowe. Przejdziemy do wizualizacji i będziemy teksturować nasze ściany oraz wszystkie obiekty 3D. Jeżeli chodzi o kuchnię, zmienimy nasze fronty na fronty lakierowane w białym kolorze. Wejdziemy więc w materiały, wybierzemy lakier i lakier matowy przeniesiemy na nasze szafki. Zmienimy globalnie nasze szafki ryflowane. Więc klikam na lakier matowy lewym przyciskiem myszy i przeciągam teksturę na szafki. Zbliżymy nasze szafki i widzimy, że reszta nam się zgadza. Kolejną rzeczą będzie sprawdzenie właściwości frontów w zabudowie dolnej. Zaznaczymy dwuklikiem lewym przyciskiem myszy front i sprawdzimy, jakie ma właściwości materiału. Zmniejszymy połysk, zwiększymy odbicia, jak również chropowatość. Odbicia jednak trochę zmodyfikujemy jeszcze. Escape wyjdziemy z funkcji, natomiast za pomocą narzędzia pobierania materiału zaznaczymy wybrany przez nas front i za pomocą kubełka z kilkoma kropelkami przeniesiemy na wszystkie fronty w dolnej części. Również zmienimy cokoły oraz korpusy. Escape wyjdziemy z funkcji. Następnie zmienimy kolor uchwytów. Wejdziemy w metal, odnajdziemy kolor złoty. Nas będzie interesować złoto 3. Mamy zaznaczone zmień globalnie, więc przeniesiemy złoto na jeden uchwyt, który poskutkuje zmianą koloru wszystkich uchwytów. Uchwyty mamy zmienione. Również złoto przeniesiemy na baterię oraz na lampę. Przejdziemy ponownie do widoku zabudowy wiszącej. Pobierzemy narzędziem pobierania materiału kolor biały lakierowany. Oddalimy projekt za pomocą scrolla i przeniesiemy za pomocą kubełka z jedną kropelką na nogi stołu, na nasze listwy przypodłogowe oraz drzwi. Escape wyjdziemy z funkcji. W materiałach standardowych wejdziemy w ceramikę i ceramikę 1 przeniesiemy na nasz dzbanuszek. Skorzystamy z tego i przeniesiemy również na filiżanki. Escape wyjdziemy z funkcji. Przejdziemy również jeszcze do materiałów standardowych i zmienimy kolor blatu stołu. Przejdziemy do drewna, wybierzemy 240 na 240
i zmienimy kolor na łód 140. Przenosimy go na stół, na obrzeże, Escape, wyjdziemy z funkcji. Ceramikę również możemy przenieść na przykład na nasze doniczki. Kolejnym krokiem będzie oteksturowanie podłogi oraz ścian. W tym celu przejdziemy do zakładki producenta, wejdziemy w farby Tikkurila, wybierzemy farbę lateksową, Optiva Satin Matte i na dole mamy do wyboru różne kolory. Możemy je wybierać według widocznych kolorów, jak również możemy wpisać symbol koloru. Ja na przykład pamiętam, że kolor, który potrzebuję, to jest 1944. Pojawił mi się tutaj, mogę obniżyć okienko i przenieść go na ścianę. Przenoszę na pierwszą ścianę, pobieram narzędziem pobierania materiału, klikam i przenoszę na wszystkie pozostałe. Również na sufit podwieszany. Zostało nam jeszcze wnęka okienno, więc również przerzucę na wnękę okienną, Escape, wyjdę z funkcji. Jeżeli chodzi o podłogę, wyjdziemy z Tikkurilli i przejdziemy do Swiss Chrono. Rodzaj wybierzemy Aqua Zero oraz Infinity. Jeżeli chodzi o kolorystykę, wybierzemy drugi z lewej strony. Przerzucimy na podłogę i potwierdzamy przyciskiem OK. Możemy jeszcze tę podłogę zaznaczyć i kąt obrotu zmienić na 90 stopni. Potwierdzić klawiszem Enter. Jak widać również we właściwościach materiałów nie mamy ani połysku, ani odbicia, ani chropowatości. Więc nadamy naszym panelom trochę odbić, również chropowatości. Escape, wyjdziemy z funkcji. Ostatnią rzeczą, która została nam do zmiany, jest to tło za oknem. Więc za pomocą ukrywania elementu ukryjemy okno, wejdziemy w materiały standardowe i odnajdziemy widok, który nałożymy na nasze tło. Wchodzimy w widoki i wybieramy na przykład taki. Jak widać, podzielił on nam się na części, więc zaznaczamy go i wybieramy dopasuj. Jeżeli widzimy, że nadal ten widok nie jest taki, jak powinien, możemy zmienić ręcznie szerokość, na przykład na 12 000 mm i potwierdzić klawiszem Enter. Oprócz tego możemy go przesunąć, na przykład za pomocą suwaków, albo na przykład ręcznie myszką i lewym przyciskiem myszy. Przesuniemy jeszcze lekko w drugą stronę. Escape, wchodzimy z funkcji, pokazujemy ukryte warstwy i możemy już przystąpić do przygotowania do wizualizacji. Natomiast przed zrobieniem wizualizacji musimy wejść w światła i zobaczyć, jakie światła mamy do modyfikacji. Jeżeli będzie to scena dzienna, najlepiej wszystkie halogeny zaznaczyć łącznie z halogenami systemowymi i wyłączyć za pomocą kliknięcia tylko na jedną żarówkę. Gdybyśmy na przykład chcieli zobaczyć, który halogen to jest który, możemy oczywiście zaznaczyć je po kolei, ale warto zaznaczyć N, czyli numerowanie naszego oświetlenia. Wtedy zaznaczając halogeny albo zaznaczając je na środowisku, widzimy, który halogen jest do modyfikacji, do włączenia lub wyłączenia. Oświetlenie również możemy grupować. Jeżeli na przykład będziemy mieli oświetlenie sufitowe, które zaczyna się od 6 do 13, więc możemy to zaznaczyć. Shiftem zaznaczę do 13, prawy przycisk myszy i przenieść do nowej grupy. Taką grupę modyfikujemy, jeżeli chodzi o nazwę, czyli edytujemy nazwę i wpisujemy na przykład sufit. Potwierdzamy naszą nazwę i mamy już oddzielnie stworzoną grupę, którą łatwiej jest zarządzać. Escape, wyjdziemy z naszej funkcji oświetlenia. Światło punktowe również wyłączymy, natomiast włączymy światło słoneczne. Jeżeli zaznaczymy którekolwiek z oświetlenia, jeżeli to będzie światło punktowe, którykolwiek halogen, widzimy, że z prawej strony naszego ekranu
pojawiają się właściwości światła, więc każde z tych świateł możemy zmienić na własny sposób. Wchodząc w światło słoneczne, widzę, że natężenie ma 100%, na pewno jest mniejsza, na przykład do 20 około. Mogę zmienić wysokość, kierunek oraz rozmiar. Żeby zobaczyć, w którą stronę światło świeci, możemy zobaczyć oczywiście z poziomu pomieszczenia, ale również możemy na dole wejść w inny widok. Widok z góry, oddalimy trochę nasz widok i jak widzimy, słońce świeci z tej strony. Możemy je oczywiście zmienić, więc wysokość zostawimy mniej więcej taką samą. Kierunek zmienimy tak, żeby mniej więcej świeciło na nasze szafki oraz rozmiar zwiększymy właściwie do maksymalnego. Mamy już zrobione słońce, oznaczymy numerację naszych halogenów oraz oświetlenia sufitowego i możemy zobaczyć, jak prezentują się widoki z różnych stron świata. Ponownie wyjdziemy do naszego widoku 3D. Gdybym chciała, żeby światło słoneczne świeciło na stół, zaznaczam stół dwuklikiem lewym przyciskiem myszy, rozwijam menu za pomocą prawego przycisku myszy i zaznaczam słońce świeci na obiekt. Wtedy mamy pewność, że światło na pewno będzie świeciło na nasz stół. Escape wyjdziemy z funkcji. Przyjrzyjmy się jeszcze naszym emiterom. Emiter czwarty, jak widać, jest nasza lampa nad stołem. Ten emiter na pewno wyłączymy, gdyż nie będziemy przy świetle dziennym jego potrzebować. Natomiast z poziomu materiałów, zaznaczając taką lampę, mamy na dole podgląd na jej warstwy. Jak widzimy, botanik klosz ma podświetlenie. Zejdziemy na dół i zobaczymy, że ma ono 100%, więc podświetlenie zminimalizujemy i zmienimy na 0. Escape wyjdziemy z naszej lampy i ponownie przejdziemy do świateł. Kolejne podświetlenie jest to podświetlenie 2, czyli podświetlenie okapowe, również je wyłączymy, jak również podświetlenie 3. Podświetlenie 3 będzie to podświetlenie naszego tła. Jak widać, podświetla nam się na różowo. Możemy oddalić i widzimy, że zaznaczyło się faktycznie samo tło. Zbliżymy widok do naszego pomieszczenia i ostatni emiter został to emiter okien. Emiter okien zostawiamy, gdyż jest to światło, które będzie wpadać do naszego pomieszczenia. Została nam jeszcze modyfikacja naszej przestrzeni między szafkami oraz oświetlenia LEDowego. Przybliżymy scrollem widok naszego projektu, wejdziemy w materiały i wybierzemy Lakobel. Kolor, który nas interesuje, jest to biały, więc przerzucimy go po prostu na naszą przestrzeń. Oświetlenie LEDowe zaznaczymy od dołu, czyli część, która będzie świecić w dół. 2 razy lewym przyciskiem myszy pojawi nam się z prawej strony okno właściwości materiały, zaznaczymy kolor. Kolor zmienimy na trochę cieplejszy i zmienimy również emisję. Emisję i podświetlenie zmienimy na mniej więcej 30 i Escape wyjdziemy z funkcji. Jeżeli chodzi o ustawianie widoków w naszym pomieszczeniu, ustawiamy na przykład taki pierwszy widok. Wchodzimy w ustawienie sceny i pamiętajmy o tym, żeby widoki ustawiać w miarę możliwości równo. Zawsze z pomocą może nam przyjść siatka trójpodziału. Włączając ją, widzimy faktycznie, na ile równo ustawiamy nasz widok. Ja wyłączę siatkę, mogę również ten widok zmodyfikować albo dodać do moich widoków. Ikonka Zapisz widok będzie to po prostu ponowienie ikonki, która w tej chwili się znajduje. Więc zapiszę widok, jak widać pojawił mi się tutaj i mogę teraz, przechodząc do innego widoku, na przykład do ustawienia kuchni z tej strony, dodać kolejny. Dodaję kolejny widok i w tym momencie mam już 2. W każdym momencie mogę przejść do widoków, które sobie ustawiłam. Teraz na przykład taki. Dodaję widok i jeżeli zaczniemy renderować nasze pomieszczenie, wszystkie widoki renderują nam się jednocześnie. Jest to na pewno oszczędność czasu oraz wygoda w czasie renderowania. Przejdziemy
Do renderu profesjonalnego wybieramy Path Tracing i możemy zmienić m.in. ustawienia globalne, czyli precyzję GI, próbki piksele oraz filtr wygładzający. Oprócz tego jako checkbox jest wybór redukcji szumu. Jeżeli chodzi o renderowanie, można renderować aktualny widok, jak również wybrane widoki. Można również zmienić rozdzielczość widoku. Na razie mamy wybrane widoku, żeby po prostu mieć podgląd, natomiast najbardziej polecana jest rozdzielczość 1920 na 1080. My chwilowo wrócimy do widoku, później to zmienimy. Natomiast jeżeli chodzi o tonacje barwne, możemy indywidualnie, jeżeli chodzi o nasz projekt, ustawiać ekspozycję, kontrast, gamę, jeżeli zajdzie potrzeba zredukować trochę jasności, balans bieli oraz nasycenie barw. Oprócz tego mamy jeszcze do wyboru filtry. Wśród wielu filtrów, które widzimy, możemy wybrać najbardziej odpowiedni dla naszego pomieszczenia. Na razie wybierzemy White Filmic, zobaczymy jak będzie się mniej więcej prezentować. Ekspozycję zmienimy na 1. Jeżeli chodzi o kontrast, mniej więcej około 1,20. Natomiast jeżeli chodzi o gamę, wstępnie zmienimy mniej więcej na 1,4. Troszeczkę jeszcze powiększymy. Resztę na razie zostawimy bez zmian i już teraz możemy spróbować zacząć pracę z naszym renderem. Klikniemy na przycisk Start. Jak widać, mamy już na górze postęp. Program będzie przeliczać w tym momencie nasze ustawienia globalne. W każdym momencie również możemy zmniejszyć na przykład precyzję GI albo filtr wygładzający w trakcie renderingu. Możemy powiększyć widok i zobaczyć wstępnie, jak się prezentuje nasze pomieszczenie. Możemy zmienić filtr na przykład na Advantix 200. Automatycznie już widać, że wygląda pomieszczenie trochę inaczej. Jak również zmniejszyć ekspozycję, kontrast, a na przykład zwiększyć gamę. W razie potrzeby możemy obniżyć okienko i pracować w czasie renderingu, poprawiać sobie na przykład ustawienie sceny, zaznaczyć sobie kolorystykę, zmienić ją, więc jak najbardziej w tym czasie jest to również możliwe. Po skończeniu takiego renderingu możemy zapisać naszą wizualizację, zapis folderu, możemy go zmienić. Możemy zapisać wizualizację na dole w programie, jak również na dysku komputera za pomocą Zapisz wizualizację jako. Jeżeli chodzi o ustawienia, jak widać, mamy już wszystko gotowe, więc możemy wyrenderować nasze widoki i zapisać je na dysku. Jeżeli przejdziemy do ustawienia sceny, możemy powiększyć widok naszych wizualizacji i przechodzić do naszych widoków. Każdy z widoków renderuje się oddzielnie i po skończeniu każdy z nich będzie gotowy do zapisu. Dziękuję Państwu za uwagę.